Hej, z tej strony Sara, witam wszystkich. U mnie jest aktualnie sobota, 11 rano. Odcinek pojawia się w niedzielę rano, czyli dosłownie jutro, dzisiaj wieczorem dodaję i nagrywam. Zawsze sobie tak planuję, że nagrywam odcinki albo w piątki, albo w sobotę i potrafię nagrać i zedytować odcinek, wszystko w jeden dzień i to tak dopiąć. Wczoraj wyszłam na miasto z dziewczynami, ale wróciłam jakoś o 1:00, wstałam o 7:00, ale byłam wyspana, nie piłam jakby żadnego alkoholu, ale to też kiedyś opowiem, bo mija właśnie 4. miesiąc, odkąd nie piję alkoholu, ale przygotuję odcinek, gdzie opowiem o plusach, minusach, dlaczego i tak dalej, bo robię mały eksperyment na sobie. Mówię też trochę ciszej, ponieważ mój współlokator jeszcze śpi, bo wrócił później ode mnie z imprezy, ale uznałam, że dzisiaj chcę zrobić taki luźny film i opowiedzieć o moich top ulubionych 10 filmach. Bo najgorsze pytanie, jakie można mi zadać, to jest: Sara, jaki jest twój ulubiony film? Ja dosłownie wtedy się tak patrzę i mam takie: nie powiem ci, jaki jest mój ulubiony. Mogę ci powiedzieć moich ulubionych reżyserów i jakby ciężko mi powiedzieć jeden ulubiony film. Nie mam takiego i po prostu nie mam. I wymieniam zawsze jakoś z 5, właśnie 10 filmów, które uwielbiam, które uważam, że tak definiują trochę mój styl, czy definiują jakby moje upodobania, to co mi się podoba. Więc opowiem o każdym, przyjdziemy przez tą listę i powiem dlaczego, co. Też te filmy mają coś wspólnego ze sobą, co mi jakby dużo powiedziało, pokazało, jeżeli chodzi o to, co mi się podoba. Głównie to są romantyczne filmy, komedie, thrillery, ale thriller to musi być bardziej taki, wiecie, psychologiczny. Uwielbiam, jak jest poruszany na przykład temat miłości i to nie tylko miłość do drugiego człowieka, ale też taka miłość ogólnie. Dlaczego my chcemy być kochani, dlaczego nas ciągnie, dlaczego chcemy być zauważeni. Lubię też takie dziwne filmy i coś takiego bardzo kreatywnego, czy coś takiego nowego, czego nie było. Lubię bardzo eksperymentalne filmy, to właśnie mi też pokazało. Jestem bardzo podekscytowana i jestem bardzo passionate. Mam ogromną pasję, jeżeli chodzi do filmów. I cieszę się, że mogę się z wami podzielić i jestem ciekawa, czy widzieliście jakieś filmy, albo zastanówcie się i napiszcie mi w komentarzu wasze top 10 filmów. Jestem mega ciekawa. Top 10 nie musi być po kolei, ja też nie będę opowiadała po kolei, który film jest numer 1, numer 10, ponieważ nie istnieje coś takiego u mnie. Pierwszy film to jest In the Mood for Love, Wong Kar-wai. Tak mi się wydaje, or why. Nie jestem pewna, jak się czyta nazwisko. Jest to film z 2000 roku. To jest film opowiadający o niespełnionej miłości i tęsknocie. Akcja rozgrywa się w Hongkongu lat 60., gdzie dwoje sąsiadów odkrywa, że ich małżonkowie mają romans. Początkowo starają się zrozumieć, jak do tego doszło, ale z czasem rodzi się między nimi silna więź emocjonalna. To jest taki film, jeżeli ktoś oglądał Lost in Translation od Sofii Coppoli, tam wszystko, jeżeli chodzi, jest tyle szczegółów, jeżeli chodzi o atmosferę. To, co najbardziej mi się podoba, to jest właśnie ta atmosfera. Są ciepłe kolory, jest bardzo dużo muzyki i bardzo dużo ciszy w tym filmie. Jest taka przestrzeń na te emocje, jest dużo takiej mowy niewerbalnej, czy dużo film mówi, nie mówiąc tak wprost, że trzeba się jakby domyślić. Też analizowałam ten film w szkole, jeżeli chodzi o ich odległość, to co oni robią, jak oni wyglądają, jak się ubierają, czy jakby jakie są kadry, to jakby to pokazuje tą taką grę emocjonalną, to takie zbliżanie się. Tam jest właśnie taka duża gra niedopowiedzeń i warto właśnie zwrócić uwagę na wszystkie gesty i atmosferze, że to mówi, ta część taka wizualna i właśnie niewerbalna. To jest opowieść o pragnieniu, które nigdy nie zostaje w pełni spełnione i o chwilach, które mimo swojej ulotności pozostają w pamięci na zawsze. Też mi się to kojarzy z filmem Past Lives, więc to jest jeden z moich ulubionych filmów i mogę go oglądać i po prostu rozpływam się przy nim. Jest to po prostu romans, historia opowiadająca właśnie o niespełnionej miłości i jeżeli chodzi o aspekt wizualny i tak dalej, to to jest taki film zupełnie w punkt. I to, co zauważyłam też, jak będę opowiadała o innych filmach, że mi się podoba to takie bardzo zwracanie uwagi na szczegóły. Na przykład jak ktoś, nie wiem, pije coś, to wiecie, jest kadr, który skupia się na tym kubku i na tej czynności, bo myślę, że ja sama lubię się łapać na tych chwilach takiej obecności w moim życiu. Jak zaparzam kawę, to jakby się skupiam na tym, że wiecie, zaparzam tą kawę, a nie myślę o czymś innym, więc ten film tak pozwala też tak skupiać się na tych drobnostkach życia codziennego i to właśnie też w innych filmach mi się przejawia. Drugi film, The Virgin Suicides, Sofia Coppola. Jeżeli chodzi o Sofię Coppolę, to zastanawiałam się, który film. Zawsze jak ludzie się mnie pytają, jaki jest mój ulubiony film, to ja mówię Sofia Coppola. Jakby nie powiem ci filmu, ale Sofia Coppola to jest to, co uwielbiam. I zastanawiając się, który z filmów jej jest moim ulubionym, zobaczyłam wszystkie po parę razy, to moim ulubionym, i wywiady od niej są niesamowite i mega dla mnie inspirujące, to mój ulubiony to jest The Virgin Suicides i opowiem wam, o czym on jest.
Divergent Suicides, 1999 rok, to debiutancki film Sofii Coppoli, oparty na powieści Jeffrey'a Eugenidesa. Jest to melancholijna i oniryczna opowieść o dorastaniu, tłumionej seksualności i tajemnicy, osadzona w latach 70. XX wieku na amerykańskich przedmieściach. Historia skupia się na 5 siostrach: Lisbon, Lux, Cecilia, Bonnie, Mary i Therese, wychowanych przez surowych, religijnych rodziców. Ich życie fascynuje grupę nastoletnich chłopców z sąsiedztwa, którzy próbują zrozumieć dziewczyny i tragiczną tajemnicę ich losu. To, co mi się podoba, to jest ogólnie estetyka Sofii Coppoli, wszystkie kadry. Uważam, że Sofia Coppola ma bardzo unikatowe czy przepiękne wstępy, jeżeli chodzi o filmy. Wiecie, jak się zaczynają filmy i końcówki. Zawsze mi to zapada w pamięci i bardzo mnie to inspiruje, jeżeli chodzi jakby o moją twórczość. Uważam, że to jest taki ważny aspekt i ona też zaczyna tak zawsze od strony takiej wizualnej i pokazania jakby miejsca akcji, czy tak wprowadza taką atmosferę. I wątek, temat, który mi się bardzo podoba w filmach, to jest właśnie dorastanie. Myślę, że przez to, że wiecie, my czy ja jestem młoda, więc dorastanie jest czymś takim niezbyt odległym ode mnie, niż na przykład, nie wiem, małżeństwa i rozwody. Jakby bardziej mnie ciągnie w to, wiecie, w te tematy dorastania, jeżeli chodzi o filmy. Na przykład pierwsza nastoletnia miłość, jeżeli chodzi o jakieś trudne przeżycia, jeżeli chodzi o bycie, wiecie, nastolatką, czy też właśnie seksualność. To, co też ten film wyróżnia, to są takie pastelowe kolory. On trochę wygląda tak nierealnie, tak surrealistycznie, jakby to wszystko było takim snem, bym powiedziała. Nie chcę też za dużo zdradzać. Jest przepiękna muzyka w tym filmie również i Sofia Coppola tak pięknie oddaje klimat takiej młodości, izolacji, jakiegoś smutku, właśnie takiej dynamiki. Tak bardziej da się zrozumieć ten świat nastolatków, że tak powiem, nastolatek, co siedzi w głowach, dlaczego tacy są i te różnice, wiecie, strona rodzica i ile jest emocji w nastolatkach, co często rodzice tego nie zauważają, czy nie traktują tego na poważnie. W tej historii jest to historia dosyć tragiczna, nie chcę właśnie niczego zdradzać, ale jeżeli chodzi o styl wizualny i Sofia Coppola, mogłabym powiedzieć, że Lost in Translation to też jest mój z ulubionych filmów, ale chciałam wybrać jeden film od niej i to jest Divergent Suicides. Trzeci film to jest Call Me By Your Name, Luca Guadagnino. To jest taki jeden z pierwszych filmów, który spowodował, że zakochałam się w twórczości Luca Guadagnino i wydaje mi się, że to jest też film, który spowodował, że Luca Guadagnino jest bardzo znany. Call Me By Your Name, 2017 rok, to subtelna, pełna emocji opowieść o pierwszej miłości, dojrzewaniu i przemijaniu. Film oparty na powieści André Akimana rozgrywa się latem 1983 roku w malowniczej północnej Italii. Dlaczego Italii? We Włoszech. 17-letni Elio, Timothée Chalamet, spędza wakacje w rodzinnej willi, oddając się literaturze i muzyce. Jego ojciec, profesor archeologii, zaprasza na lato swojego asystenta, przystojnego i charyzmatycznego Oliviera. Między młodymi mężczyznami rodzi się stopniowo rozwijająca się pełna napięcia relacja, która przeradza się w namiętny romans, pozostawiający w Elio ślad na całe życie. Jeżeli chodzi o Luca Guadagnino, to pojawi się jeszcze inny film, który jakby uwielbiam. Też zobaczyłam ostatnio Queer i muszę zobaczyć jeszcze więcej razy, bo jest tam o wiele więcej symboliki. Mam wrażenie, że jeszcze w pełni nie zrozumiałam tego filmu, ale też mógłby trafić na listę, czy uważam, że też jest bardzo bliski Call Me By Your Name, też jest romans i tak dalej, ale Call Me By Your Name, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to jest jeden film, który mnie tak najbardziej inspiruje do tego, co ja bym chciała w przyszłości zrobić. Nie byłoby to na bazie jakby, wiecie, Italii, ale bardzo mnie inspiruje i to właśnie jak jest pokazana przestrzeń i ten taki styl życia we Włoszech, wiecie, na północnej części. To jest takie sielankowe życie, dosłownie takie jak po prostu z obrazu. Jest to romans pomiędzy dwoma bardzo młodym mężczyzną i starszym mężczyzną, że tak powiem. I to, jak tam jest budowane napięcie i wszystkie te sceny, które są ikoniczne wręcz, wiecie, na przykład z brzoskwinią albo jazda na rowerach, ich pierwszy pocałunek, jakby jest to tak pięknie pokazane, jakby miłość jest tam tak pokazana i ich relacja w tak przepiękny sposób i taki też naturalny, bym powiedziała. Jest to też wszystko takie subtelne i ze smakiem i uwielbiam po prostu ich dynamikę i tą grę taką, jakby niesamowity film. Będę tak mówiła o każdym filmie, przygotujcie się. Muzyka niesamowita, Mystery of Love, myślę, że wszyscy znamy. Jest też duża taka nostalgia, ulotność chwil, przemijanie i to jest mój taki comfort film. Jak chcę coś zobaczyć, co, wiecie, da mi taki uścisk, czy przypomni mi, że warto jest, wiecie, zakochiwać się i tak dalej, to jest tego typu film.
Call Me By Your Name, Luca Guadagnino. Uważam, że każdy powinien zobaczyć. Następny film, Luca Guadagnino. Wydaje mi się, że mówię bardzo cicho, mam nadzieję, że to nie przeszkadza Wam. Trochę taki ASMR, ale nie chcę obudzić go, chociaż jest 12. Drugi film to jest The Challengers. Jest to film z 2024 roku. To amerykański dramat sportowy. Film opowiada o miłosnym trójkącie między byłą tenisistką, jej mężem oraz jego dawnym przyjacielem. Po kontuzji kończącą karierę, Tashi zostaje trenerką swojego męża, prowadząc go do sukcesów na korcie. Sytuacja komplikuje się, gdy Art ma zmierzyć się z Patrykiem w turnieju rangi Challenger, co ożywia dawne napięcia i uczucia. To jest najbardziej seksowny film zeszłego roku. On mi daje energię. Po prostu, jak ja byłam na nim w kinie, ta muzyka powinna dostać Oscara. Nie wiem, dlaczego nie ma w ogóle nominacji. Jest to nowy film, ale już wiem, że to będzie jest to mój ulubiony film, ponieważ to jest taki mój idealny film. Jest ten romans, jest ta gra, jest taka duża zadziorność pomiędzy nimi, pomiędzy nią. Jest to właśnie miłosny trójkąt. To też jak ten film jest nagrany, że są takie jakby skoki w czasie, wiecie, ich młodość, później dorosłe życie. Ta cała dynamika jest po prostu jedną wielką grą. To, jak oni wszyscy zagrali niesamowicie, aspekt wizualny, to jak jest nakręcony ten film, wszystkie kadry, oglądałam też na przykład behind the scenes. Uważam, że to jest arcydzieło i na przykład, jak wiecie, jest mecz, jest taki efekt, że kamera jest jakby na tej piłce tenisowej i oni odbijają to i później idzie w górę. Jakby jest to film, który będzie analizowany i zapamiętany przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Muzyka robi ogromną robotę i ja uwielbiam właśnie Luca Guadagnino, to co on robi, jest bardzo eksperymentalny nadal i te takie szczegóły i gesty i spojrzenia i slow motion i pot, te wszystkie detale, to jest mój cup of tea. Jakby to jest coś, co kocham. The Challengers, niesamowity. Mam ochotę oglądać go ponownie. Następnie The Lobster, Yorgos Lanthimos. Lobster, 2015 rok, to surrealistyczna, czarna komedia o miłości, samotności i absurdalnych regułach społecznych. Film osadzony jest w dystopijnym świecie, gdzie osoby samotne są zmuszane do znalezienia partnera w ciągu 45 dni, w przeciwnym razie zostaną zamienione w zwierzęta. Główny bohater, David Colin Farrell, po rozstaniu trafia do tajemniczego hotelu, gdzie obowiązują surowe zasady. Jeśli nie uda mu się znaleźć odpowiedniej partnerki, zostanie zamieniony w zwierzę. Wybrał homara. W trakcie pobytu poznaje innych gości, a jego los zmienia się, gdy ucieka do lasu i dołącza do grupy buntowników, którzy odrzucają zasady miłości narzucone przez system. Film wyróżnia się humorem, surową estetyką i charakterystycznym, minimalistycznym stylem dialogów. Lanthimos jakby komentuje nasze normy społeczne i jeżeli chodzi o samotność i miłość. I to jest film, który zobaczyłam w 2015 roku, czyli miałam 13 lat w kinie z moim tatą i uważam, że moje dziecko bym 13-letnie nie zabrała na ten film, bo oni mieli różne takie surowe zasady w tym hotelu, w dziwny sposób uprawiano seks, jakby to było takie bardzo bez emocji. Wszyscy ludzie jakby byli pozbawieni emocji, nie mogli okazywać emocji, ale myślę, że przez to, że zobaczyłam ten film w tak młodym wieku, on jakby ukształtował to, co mi się podoba. Że tak powiem, że jestem bardzo wdzięczna jakby mojemu tacie, że go widziałam, ponieważ jeżeli chodzi o Poor Things, Kinds of Kindness i tak dalej, to uwielbiam jego styl i jak on tworzy, jakby co on porusza, właśnie takie normy społeczne, powoduje, że można się zastanowić nad tym, nie? Co się dzieje i jak funkcjonuje ten świat. Podoba mi się, że to jest bardzo takie dystopijne. Cały ten film, tak jak on jest nagrany i tak dalej i muzyka w tym filmie, to jest coś, co uważam, że jest niesamowite i takie bieganie w lesie i spowolnione i właśnie widząc inne filmy jego, to jest mój ulubiony i bardzo polecam każdemu zobaczyć. Jest on dziwny. Jeżeli ktoś oglądał, nie wiem, Poor Things, Yorgos, to zrozumie. Następnie film francuski, który jest bardzo zbliżony do Call Me By Your Name. To jest Summer of 85. François Ozon, francuski reżyser. Ten film zobaczyłam w zeszłym roku i miałam takie, jak to się stało, że nigdy go nie widziałam? Jakby nie mam pojęcia i nie wiem, dlaczego on nie jest znany. To jest francuski dramat romantyczny z 2020 roku. Film inspirowany powieścią Dance on My Grave opowiada o burzliwym letnim romansie dwóch nastolatków na francuskim wybrzeżu w latach 80. Czyli jest Francja, lata 80. I to jakie są kadry malownicze, to właśnie mogę to porównać do Call Me By Your Name. Też tam jest romans pomiędzy dwoma nastolatkami i jest tam jedna wielka mystery. Co się wydarzyło? Film jest
po francusku. I jeżeli chodzi o francuskie filmy, to na przykład oglądałam Breathless i tak dalej, ale one jednak nie trafiają na taką moją listę tych moich ulubionych. Ale myślę, że muszę też więcej poglądać trochę właśnie francuskiego kina. Ale Summer of 85, no jest to też nowszy film, więc rozumiem, że może nie jest zbyt popularny. Myślałam, że on jest trochę starszy, przez to, że on jest nagrany w takim stylu, wiecie, w latach 80., to myślałam, że jest trochę starszy. Znowu to pokazuje jakby bycie nastolatkiem i zakochanie się i obsesja i też taka kompleksowość tych postaci, że czasami są irytujące, ponieważ są nastolatkami i nie rozumieją jeszcze wielu rzeczy. Fabuła. 16-letni Alexis poznaje 18-letniego Davida po tym, jak jego żaglówka przewraca się na morzu. David ratuje go i szybko rodzi się między nimi intensywna, namiętna relacja. Dla Alexisa to pierwsza wielka miłość, ale David okazuje się bardziej beztroski i nieprzewidywalny. Ich związek staje się coraz bardziej skomplikowany, prowadząc do tragedii. Film jest hołdem dla kina lat 80., ma nostalgiczny klimat, pastelową kolorystykę i świetną ścieżkę dźwiękową. Na przykład In Between Days, The Cure. Ja ogólnie jestem teraz w mojej goth era i słucham dużo The Cure, Depeche Mode i tak dalej. Ozon eksploruje młodzieńcze pożądanie, obsesję i stratę, tworząc poruszającą opowieść o pierwszej miłości i jej konsekwencjach. Właśnie jest tam dużo o tej pierwszej miłości i takiej obsesji na punkcie, że dużo jeżeli chodzi o taką zazdrość i braku akceptacji, że ktoś już przeżył więcej rzeczy, też to, jak oni grają między sobą i są bardzo sexy i też toksyczne. Przechodząc dalej, film, który musiał się znaleźć na mojej liście, to jest Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. Zobaczyłam ten film bardzo wiele razy. I tak zastanawiając się właśnie, który film jest takim moim ulubionym, właśnie Quentin Tarantino, to Once Upon a Time in Hollywood, 2019 rok, to 9. film Quentina Tarantino, będący nostalgicznym hołdem dla złotej ery Hollywood i jednocześnie alternatywną historią brutalnych wydarzeń z 1969 roku. Zasada jest niesamowita, po prostu to jest taki film, jak tutaj się przeprowadziłam, to go oglądałam, w Polsce go oglądałam. Wiecie, ja żyję tym filmem, to jest takie po prostu o Hollywood, ja lubię, na przykład Sunset Boulevard. Widziałam też dużo takich starych filmów, wiecie, o Hollywood, bo jednak interesuje mnie to tutaj, jestem tutaj, ale myślę, że więcej nie muszę opowiadać, jeżeli chodzi o Quentin Tarantino, to jak on pokazuje LA, jak jest nagrany, gra aktorska, cała historia, i jest też śmieszny, jest to trochę czarna komedia, ta końcowa scena. Myślę, że każdy wie, jak się kończą filmy od Tarantino. Przechodzimy dalej. Kolejny taki klasyk na bazie Los Angeles to jest Mulholland Drive, David Lynch. I uwaga, kiedyś mówiłam, że nie lubię David Lynch. I chcę się usprawiedliwić, ponieważ zmieniłam swoje zdanie. Nie lubiłam go, ponieważ nie rozumiałam. Był dla mnie zbyt eksperymentalny, za bardzo brutalny, dziwny, straszny, a ja ze strasznymi filmami to tak różnie. I Mulholland Drive to był pierwszy jego film, który zobaczyłam, który mi się tak zaciekawił i mi się spodobał. Powiedziałam jakby Blue Velvet i tak dalej. Później oglądając go więcej razy, to bardziej mi wciągnął i bardziej zainteresował, czy bardziej go rozumiałam. Też widzę, jaki ma on ogromny wpływ na to, jak filmy później wyglądały i tak dalej. Mulholland Drive, 2001 rok, w reżyserii Davida Lyncha, to jeden z najbardziej enigmatycznych i hipnotyzujących filmów w historii kina. Łączy elementy thrillera, neo-noir, surrealizmu i snu, tworząc niepokojącą opowieść o tożsamości, iluzji i mrocznej stronie Hollywood. Historia zaczyna się dość klasycznie. Pełna nadziei aktorka Betty Elms przyjeżdża do Los Angeles, aby spełnić swoje marzenie o wielkiej karierze. W apartamencie swojej ciotki znajduje tajemniczą kobietę, Ritę, która traci pamięć po wypadku samochodowym na tytułowym Mulholland Drive i razem próbują rozwikłać zagadkę jej tożsamości. Jednak w drugiej połowie filmu nagle zmienia się ton i struktura, zaczyna się rozpadać, Betty staje się Diane, Rita Camillą, a rzeczywistość i sen przenikają się w sposób, który trudno jednoznacznie wyjaśnić. I to, co wyróżnia ten film, to właśnie Lynch buduje taki świat na granicy jawy i koszmaru, że nie wiesz do końca, co jest prawdą, co nie. Ja na początku, jak pierwszy raz zobaczyłam ten film, to jakby się tak wkręciłam i miałam takie jakby to, co widzę, jest, to się dzieje, nie? No, jakby tak idzie ten film, że wiecie, wszystko brałam tak na poważnie, na serio, a w drugiej połowie, jak tak wszystko się zmieniło, ta właśnie zmiana tożsamości, że nagle każdy jest kimś innym, to wiecie, trochę miałam takie, że chwila, co się właśnie wydarzyło i tak wszystko miałam zakwestionowane, takie jest ugięcie, jeżeli chodzi o czas, tożsamości, czy to się stało naprawdę, czy nie. To też pokazuje Hollywood w takiej innej stronie, wiecie, ciemniejszej, jak ludzie chcą być sławni i jacy są jakby oślepieni tą sławą, do czego dążą, dlaczego, i jakie też to jest, wiecie, trochę takie puste,
że to jest taka, no taka duża, wiecie, iluzja sukcesu i gdy wracam do tego filmu i oglądam ponownie, to wyłapuję, czy mam jakąś trochę inną interpretację i jest to dziwny film. Są niektóre sceny, jak zwłaszcza pierwszy raz oglądałam, że miałam takie, co ja patrzę, że tak powiem. Jeżeli chodzi o jego, to jest takie, które mi się najbardziej podoba. Chcę zobaczyć też Twin Peaks, serial, ponieważ on miał ogromny wpływ na inne produkcje. Kiedyś bardzo nie lubiłam David Lynch, a teraz bardzo też on odszedł. Brakuje takich osób, czy jakby on był takim pionierem w tym i ogromną też inspiracją dla wszystkich. Jego Transcendence, jakby Meditations. I uważam, że nie wiem, czym bardziej eksperymentalne są filmy, tym jest lepiej i nie wiem, ja uwielbiam takie właśnie eksperymentalne filmy, które na przykład czasami masz, że to nie ma jakby sensu, ale czujesz w tym taką kreatywność kogoś, nie? Że ktoś miał taki pomysł i to zrealizował i to jest takie motywujące i jakby on zrobił swój własny, wiecie, styl i tak dalej. Nie muszę się rozgadywać. Następny film to jest Parasite, Bong Joon-ho. Nie wiem, czy dobrze mówię, przepraszam, jeżeli nie. Parasite, 2019 rok, to satyra społeczna, która płynnie łączy elementy thrillera, dramatu i czarnej komedii. Film zdobył Złotą Palmę w Cannes, 4 Oscary, w tym najlepszy film, stając się pierwszym w historii nieanglojęzycznym zwycięzcą w tej kategorii. Więc myślę, że to mówi samo za siebie. Krótko o fabule. Historia koncentruje się na rodzinie Kimów, którzy żyją w biedzie. Kiedy syn dostaje szansę na pracę jako korepetytor w bogatej rodzinie Parków, Kimowie stopniowo przejmują kolejne role w ich domu, oszukując i eliminując dotychczasową służbę. Jednak ich intryga przybiera nieoczekiwany obrót, gdy odkrywają, że w piwnicy posiadłości Parków ukrywa się mąż byłej gospodyni. Ta tajemnica prowadzi do dramatycznej kulminacji, pełnej napięcia i przemocy. To jest koreański film i pokazuje właśnie bardzo biedną rodzinę, która powoli zaczyna przejmować dom, jakby służbę, zaczyna pracować, że ktoś się staje, wiecie, korepetytorem, zaczęło się od korepetytora, później jeżeli chodzi o gospodynię domową, później jeżeli chodzi o szofera i tak powoli przejmują, że tak powiem, ten dom i cała ta historia niesie za sobą taki ogromny komentarz, jeżeli chodzi o podziały, wiecie, społeczne i klasy społeczne i takie walka o przetrwanie trochę. Kontrast pomiędzy, wiecie, bardzo biednymi a bardzo bogatymi ludźmi. To, co też mi się podoba, to jest klimat, atmosfera tego filmu, muzyka. Jest bardzo podobna według mnie do In the Mood for Love, jeżeli chodzi o klimat. I jest tam po prostu mystery, jest to mega ciekawe, co się wydarzy i tu jest dużo napięcia, że stoisz dosłownie, wiecie, na paluszkach i masz takie, o nie, teraz to się wydarzy. I byłam pod ogromnym wrażeniem. Uwaga, zostały 2 filmy. Film, o którym muszę wspomnieć, na którym się wychowywałam i też ukształtował jakoś mój gust, to jest Coraline, Henry Selick z 2009 roku. To jest film bardziej niż bajka. Jest to animacja. On bardzo ukształtował, jeżeli chodzi o mój styl, moje zainteresowanie, opowiadanie historii z perspektywy dziecka czy z perspektywy nastolatka. Jest to coś, co mnie bardzo interesuje. Jest to animacja poklatkowa oparta na powieści Neila Gaimana. Łączy elementy horroru, fantazji i przygody. Opowiem, ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób zna Coraline. Coraline Jones to dziewczynka, która wraz z rodzicami przeprowadza się do starego domu. Jej rodzice są zanurzeni w pracy, a dziewczynka czuje się zaniedbana i samotna. Pewnego dnia odkrywa tajemnicze drzwi w ścianie, które prowadzą do alternatywnego świata, w którym spotyka swoich drugich rodziców. Inni mieszkańcy tego świata są bardziej uprzejmi i pełni ciepła, ale okazuje się, że to tylko pozory. Podczas gdy życie w tym świecie wydaje się być idealne, Coraline szybko odkrywa, że to miejsce skrywa mroczne sekrety. I linijka, która podsumowuje ten film, albo co jest taką esencją tego filmu według mnie, to jest Be careful what you wish for. Są pokazane 2 światy, właśnie świat idealny, ale że nawet jak jest idealnie, to co się potem skrywa, ponieważ idealność jest czymś nierealistycznym. Bardzo mi się podoba, że to jest właśnie film animowany i jest to, powiedzmy, że film dla dzieci, ale uważam, że bardziej on jest taki dla dorosłych, żeby, wiecie, go zrozumieć, ale bardzo mi się podoba, że to jest animowane. No jakby to był zwykły film, chociaż historia jest, wiecie, mega ciekawa. Został on również przedstawiony, wiecie, przez mojego tatę, więc jestem za to wdzięczna, że to było coś, co zobaczyłam. Jest on straszny, jest to horror. Zawsze się bałam, wiecie, tej drugiej mamy, ale no jest to mój ulubiony film. I to jest takie, co da się bardzo przełożyć na nasze dorosłe życie, że ona tak, wiecie, odchodzi do tego drugiego, lepszego świata, ucieka przed rzeczywistością, że jest taka, wiecie, sfrustrowana, przytłoczona, samotna i to dotyczy się wszystkich nas, że my często chcemy uciec, że, wiecie, dążymy na przykład do idealności i myślimy, że to pomoże, to jak się czujemy, a później
właśnie zaakceptowanie tego. Ona jakby na końcu nie zaakceptowała tych swoich rodziców i była wdzięczna, że to są jej rodzice i tak była okej ze sobą. Jakby nic się nie zmieniło na zewnątrz, nie? Ona jakby jak wróciła do tego swojego starego, czy do tej rzeczywistości, ale ona się zmieniła, że ona zaakceptowała i przestała szukać, czy dążyć do czegoś lepszego. Następnie film, który zastanawiałam się, ponieważ miałam 2 filmy, to byłaby albo Lolita, albo The Sweet East i wybrałam The Sweet East, ale jest on bardzo inspirowany, czyli tematycznie bardzo podobny do Lolity. Więc uwaga, The Sweet East, Sean Price Williams, jest to film z 2023 roku. Film opowiada historię Lillian, uczennicy ostatniej klasy liceum z południowej Karoliny, która podczas wycieczki szkolnej do Waszyngtonu DC zostaje świadkiem strzelaniny w kawiarni związanej z teoriami spiskowymi. To traumatyczne doświadczenie prowadzi ją w podróż przez wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdzie spotyka różnorodne postacie i konfrontuje się z amerykańskimi subkulturami. Ten krótki opis dużo nie mówi, ale dlaczego to jest podobne do Lolity? Ona spotyka na swojej drodze starszego mężczyznę, który właśnie jest zainteresowany, jest w jakimś trochę takim kulcie, jest trochę taki konserwatywny, bardzo dziwny i ona go trochę jakby wykorzystuje, ponieważ potrzebuje, wiecie, gdzieś się zatrzymać. Udaje przed nim, że jest biedną dziewczyną, że pokłóciła się z chłopakiem, że ten chłopak źle ją traktował, że ją uderzył i on przez to jakby jej pomaga. Ona jest też śliczna, jest młoda, jest taką kwintesencją młodości, kobiecości, jest bardziej taką dziewczynką, bym powiedziała. I on nie jest creepem, bym powiedziała, ten jakby mężczyzna, ale jest zainteresowany, chce jej pomóc z takich czystych, dobrych intencji, ale z drugiej strony po prostu jego natura męska, jakby ona mu się podoba i czuje taki ogromny jakby pociąg do niej, ale co chwilę stara się tak hamować i według mnie, jakby to też ma duży aspekt komedii, że ona go tak kusi i też tak wykorzystuje tą swoją młodość i bycie, wiecie, dziewczyną, kobietą. Jest bardzo bystra, mądra i po prostu, wiecie, robi tą taką grę. I jest to ogromna satyra, jeżeli chodzi o współczesne Stany Zjednoczone. Właśnie subkultury, jak ludzie należą, jak bardzo bronią się. Jakby it's a mess, it's a chaos. Różne osoby wierzące w różne rzeczy i tak te ideologie stają się ich, wiecie, częścią osobowości. Jest to połączenie komedii właśnie i dramatu i jest ten film bardzo taki surrealistyczny. Są tam na przykład postacie, takie, że to nie jest jakby real life, jest bardzo eksperymentalny też ten film. Jest duży taki kontrast, czy takie skakanie pomiędzy powagą a humorem. Ta aktorka, która gra Talia Ryder, jest niesamowita i wydaje mi się, że to jest taki pierwszy z jej filmów i ona będzie bardzo znaną aktorką kiedyś, bo na razie jest bardzo młoda, ale to jak ona gra i to jak na przykład jest opisany ten film, to jest piękna i dziwaczna podróż przez współczesną Amerykę. Myślę, że to tak dobrze podsumowuje ten film. Jakby ten film nie jest tylko o tej właśnie relacji pomiędzy nimi, jak ona jakby poznaje tego mężczyznę, nie pamiętam jak on się nazywa. Ogólnie po prostu o Ameryce. I myślę, że nie jest znany ten film za bardzo. Przynajmniej ja, wiecie, dokopałam się do niego, szukając jakichś filmów. Aha, Jacob Elordi też gra w tym filmie, ma bardzo małą rolę i znalazłam go na jakimś profilu właśnie na Instagramie, jeżeli chodzi o polecajki kinowe i tak dalej. Tak mi się spodobał i za niedługo muszę go znowu zobaczyć. Więc tak, to było na tyle. To były wszystkie moje 10 filmów. Burczy mi w brzuchu niesamowicie. Nie wiem, czy to słyszycie. Mam nadzieję, że nie. Muszę iść coś zjeść. Więc tak, to było na tyle. Dajcie mi znać, jakie są wasze top 10 ulubionych filmów. Ja nigdy nie mogę powiedzieć, jaki jest mój top 1. Jakby nie mam czegoś takiego. Nie wiem, czy też tak macie. Wydaje mi się, że niczego nie przeoczyłam. Jest wiadomo o wiele więcej filmów, które kocham, ale to są takie moje top 10, które myślę, że definiują mój gust, mój styl. Mam ogromną pasję do filmów. I oglądałam też dużo klasyków, wiecie, przez szkołę. Podcast jest dostępny na YouTube, Spotify, Apple Podcast. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie podcastu. Jeżeli też chcielibyście wesprzeć, to zostawiam link do Patronite na dole. I co? Do usłyszenia za tydzień. Życzę Wam miłej niedzieli, jeżeli słuchacie w niedzielę. Jeżeli na przestrzeni tygodnia, również życzę Wam miłego dnia i take care of yourself. Big kiss i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.